Witam was serdecznie. Ostatnio stwierdziliśmy, że zagramy 100 Hellgate'ów pod rząd, przy czym co 20 Hellgate'ów będziemy zmieniać broń, żeby sobie sprawdzić całą metę, która aktualnie jest w Albionie, żeby stestować dosłownie wszystko, co możemy. Oczywiście każdy build mniej więcej wam omówię, a na sam koniec wrzucę wam dosyć obszerne podsumowanie, ile wygraliśmy, ile zrobiliśmy, ile straciliśmy i jak to wszystko przebiegło. Na samo wyzwanie nie wchodziliśmy zbyt wielkimi założeniami, ponieważ spodziewaliśmy się, że możemy być na minus, a jak było, sami zaraz zobaczycie. Na sam początek wzięliśmy Claymora, czyli broń, która była bardzo mocna, później dostała duże nerfy, nikt nią nie grał, następnie dostała lekkie buffy i teraz jest coś pomiędzy. Aczkolwiek w następnym update'cie dostaje wielkie buffy, więc bardzo prawdopodobne, że znowu wróci do mety. Oczywiście build macie tutaj obok, nie? Całe założenie tego buildu jest takie, żeby jak najbardziej rozkładać presję na przeciwniku, żeby nie bić cały czas tej samej jednej osoby, ponieważ nie ma to za bardzo sensu w momencie, gdy healer pije respotkę, ewentualnie używa defensywek na siebie, nie ma zbytnio sensu, żeby go cały czas bić, z tego względu, że w tym samym czasie możesz bić drugą osobę, która tych defekt nie ma na sobie i wykręcać jak najwięcej obrażeń w krótkim czasie. I to wszystko przekłada się na to, że będziesz w stanie zamęczyć przeciwnika po kilku cooldownach. Ewentualnie jak się za bardzo nie rozgarnie, możesz to zrobić jeszcze szybciej. Ale to wszystko przekłada się na to, że musisz wybrać bardzo dobry moment, kiedy obrócić w healera i jak wybejtować jego skilla. Ja lubię robić to w ten sposób, że biję DPS-a, czekam aż healer użyje Holy Blessa, czyli swoją mocną przeżywajkę na depsa, wtedy szybko z E obracam się w healera, odparam Fientroba, przez co znowu nie może nic zrobić i ja go po prostu za darmo biję i przeważnie wtedy umiera, jak pewnie widzicie też na klipach, które lecą w tle. Jeśli mowa o graniu na one-shoty, nie ma tutaj zbyt dużej polemiki, z tego względu, że większość roboty odwala twój healer. To działa mniej więcej na tej zasadzie, że mój healer ma purge'a, przez to jak wbija we mnie dagger, prot, cokolwiek innego, on go po prostu purge'uje, kontroluje go, podczas gdy ja staram się przeżyć i obliczam, czy wystarczy mi HP na to, żebym nie użył respotki, ponieważ jak ją użyję, nabijam sobie bardzo długi cooldown i na następny niestety umrę. Oczywiście, jeśli masz możliwość, żeby użyć Fientroba w odpowiednim momencie, twój przeciwnik nie ma gigapoty, bo niestety gigapota kontruje Fientroba, nic mu zupełnie nie robi. Możesz jej użyć, możesz się dobrze spozycjonować, możesz im to combo zepsuć, aczkolwiek szansa na to jest dosyć mała. Jeśli mam być zupełnie szczery, ten build nie oceniam na jakiś super wybitny, nie grało mi się nim super przyjemnie. Myślę, że to, co zobaczycie w dalszej części filmu, będzie zdecydowanie ciekawsze. Aczkolwiek też nie odejmuję, Claymore wcale nie jest złą bronią, po prostu potrzebuję troszkę troski ze strony SBI. Fajnie się gra, nie? Fajnie się gra. Fajnie się gra na impa w playcie. Fajnie jest, fajnie jest. Jest dobrze, Xavix, jest dobrze, nie przejmuj się wcale. Nie przejmuj się wcale. Jest totalnie git. Jest mega stary. Nie mogę się ruszyć, stoję w plamie 10 lat. Nie, no jest mega, nie? Na impa się fajnie gra akurat. Na impa się akurat fajnie gra. To jest dobry gameplay, nie? Także teraz mogę już powoli z nim zacząć kombinować. Dostałem kolejnego purge'a. Dużo. No tylko widzisz, ja jestem bardzo mocno purge'owany. Mają bardzo dużo purge'y. Teraz się odpalę w healera, od razu rzucę mu potkę, od razu rzucę mu kliuska, przebiję w W i bardzo możliwe, że on teraz spadnie. Proszę, 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 super. Bardzo wyliczone, bardzo wyliczone. To nie był łatwy kombat, powiedziałbym, że był trudny nawet. Szczerze, to było nawet trudne, żeby dobrze znaleźć moment. To nie dlatego, że oni dobrze grali, to raczej dlatego, że oni mieli po prostu zajebiście dużo stunów, nie? Znaczy purge'y, przepraszam, purge'y. Flipa ci dali, okej, ja odbiegam. Ignoruję cię na razie. Co jest? Spiłem potkę. Dobra. Staram się dżukować ile mogę. Oj, potkę spił. Na Resident Sleeper robię. Dobra. Super. Wybrałem go! Pięknie. Stary, ja mu wyskoczyłem ze stuna, ty go wypchnąłeś. Pięknie, stary, pięknie. Randomowe wypchnięcie wykorowało nam gierę. Hania. No. Healer, jakie mam buty? Czekniesz mi healera? No, ja go czeknę. Okej, te klasyczne. Odwalił. Okay. Odwalili mega syf odwalili. Już. Mega syf odwalili. Oj, wypnął mnie. Ale on tak, ma linkę, okej. Healer totalnie nie ma odleczenia. Chociaż może No to on teraz sobie odbiegnie, nie? Znowu nie Dobra. trafił. Okej. Dobra, mega go zberco. No dobra, super. No już blisko było, nie? On użył E? Perwingiem? Nie, czekaj, sperżuję go właśnie chyba. Teraz będzie miał zaraz. Dobra. Ja już wolałem go sperżować. Żeby na clean wyjść. Super. Oni ładnie dropnęli i wszystkim, po prostu dużo dali. I przechodzimy do jednej z moich znienawidzonych broni, czyli Hellspawna.
Hellspawn jest tak broken, że aż ciężko mi się coś wypowiedzieć na ten temat. Ponieważ grasz go tak naprawdę w plejcie, masz ciężką zbroję. I to zupełnie nic nie zmienia w kwestii obrażeń. Z tego względu, że jeśli zmienisz się z formy człowieka na formę impa, dalej jesteś klofem, a nie heavy armorem. Z tego względu masz bardzo duże obrażenia, a gdy załóżmy robi się problem, zmieniasz się w formę ludzką i przeciwnik bije ci zdecydowanie zmniejszony DPS. Ale to nie jest w tym wszystkim najważniejsze, ponieważ jeśli przykładowo grasz zbroję żołnierza, czyli zbroję ciężką, która ma bardzo dużo defensywy, ale jeśli użyjesz skilla, zwiększa twoje obrażenia. Możesz nastakować tą zbroję, po czym zmienić się w formę impa i masz te obrażenia jeszcze bardziej zwiększone, przez to prawie, że one-shotujesz przeciwników. Ja co prawda się na to nie zdecydowałem, ja grałem na zbroi rycerza, z tego względu, że w mojej opinii jest to troszkę przyjemniejsze, już wam tłumaczę. Jako, że nie mam na głowie perdża, ponieważ gram królewski hełm po to, żeby dać przeciwnikowi stuna, stwierdziłem, że tego perdża zagram na zbroi, więc wziąłem sobie Knight Armor, przez to gdy przeciwnik się za bardzo nabuffował, ewentualnie potrzebowałem zdjąć defensywy z healera, po prostu mogłem to zrobić zbroją. Twój cały plan na grę wygląda tak, że przyciągasz 2 lub 1 przeciwnika do siebie swoim W, rzucasz hełm, później Hellfire Potion, przez to dostają obrażenia plus mają zmniejszone otrzymywane leczenia, zmieniasz się w impa, rzucasz 2 razy Q i później po prostu brawlujesz i zabijasz. I tak co tak naprawdę rotacje, więc za każdym razem, gdy to masz, dokładnie to robisz. A jeśli jesteś pomiędzy cooldownami, po prostu się brawlujesz, utrzymujesz jak najwięcej staków w formie ludzkiej, zmieniasz się w formę impa, używasz 3 autoataków, żeby sprowokować plamę pod przeciwnikiem, używasz Q, W, zależnie od potrzeby. Co najważniejsze, presję możesz rozkładać na 2 osoby, nie musisz bić cały czas jednej, także jeśli healer spije podkę odporności, ewentualnie rzuci na siebie defki, możesz zmienić agro na DPS-a, przez to healer ma jeszcze większy problem, żeby to odleczyć, ponieważ presja jest rozłożona na 2 osoby. No ale ten build jest chory, jest po prostu przerażający. Oczywiście jest też wersja, żeby grać to na kapturze skórnika, przez to dajesz slowa przeciwnikowi po tym, gdy go przyciągniesz do siebie, aczkolwiek ja preferuję hełm królewski. Klasycznie build macie w rogu i zaraz przejdziemy do kolejnego builda. Niestety, nie poszło tak perfekcyjnie, jak mogłoby pójść, nie? Rozepchnął nas, w sumie nie fajnie. Okej. Dobra, ja nie dotknę, ty też. Jest clean, jest clean, jest clean, jest clean, jest clean. Jest naprawdę clean. Dobra. Anti-heal. To jest Okej, niedobre. ale on wyjdzie, o, ostrą plombę wyrwie, o, ostrą plombę wyrwie. Ślicznie, ślicznie, ślicznie. Za ile masz cedek? Ajajaj. Znaczy ja mu teraz sadzę, nie? Dobra, dobra, super, ślicznie, stary. Boże, jakie to jest broken. O, jest. Czuję się, jakbym grał takim molochem, co się zabić nie da. No ja go na razie połkuję, nie? Na razie go połkuję. Okej, zmieniłem się od razu. Teraz Bardzo szybko się zmieniłem. Nie mogę wyjść. Okej. Rzucę mu polimorfa, przez co mu się wyłączy skill. Przeskoczę Dziwne, sobie że teraz nie do wiem. niego. No właśnie, powiem ci, dosyć specyficznie Tak. się wbili, aczkolwiek zagrali dobrze, zagrali dobrze. 3 sekundy nie mogłem się leczyć w ogóle, nie? No, no. Ale realnie zagrali ciekawie. Tutaj muszę się zmienić, teraz sobie tego sperdżuję. Okej. Oj, polimorf nie wlazł. Ale spoko, i tak go zabiję, nie powinien z tego uciec, zajebiście. Spoko, oni grali dobrze, oni realnie grali spoko. Tylko czekaj, bo mi się znowu odpala ziomeczek. A ja nie mam za dużo cooldownów, żeby się w niego poczuć. No sobie prostu wybiegam, tak. sobie wybiegam po prostu, nie? Dobra. Dobra. Tak, i teraz można go zabić. Spoko walka, realnie spoko. Oni grali, oni drodzy byli. Mogę zrobić na dobrą sprawę w ten sposób. Dobra. Dostał. Teraz go jeszcze trochę doberstuję, debuffu już niestety nie ma. Okej. We mnie plombi, ale mi nic nie zadał, bo jestem plate impem, oczywiście. Sperdżuję ich. O ciebie nie boję, nie? Że ciebie przebrastuje depsem. On realnie mi jakoś super dużo nie bije. Dopiero jak jestem w formie, to coś mi tam... Close. Super. Wybitnie. Hi YouTube, witam. Ciekawe ile mu teraz zadam, jak ma staka. Okej. No nie jakoś mega dużo, w sensie myślałem, że mu więcej zadam, tak szczerze. Ale było spoko, good fight. I siema Elmel, siema. Okej. Spióreska. Na resztę mu jakoś super nie przepirsuję, ale trochę mu presji nałożyłem. Na Bez pewno nie staków poczuł w ogóle. się... Okej. Nie poczuł się ziomeczek ukontentowany. Masz w żadnym blesa, bo cię nie wypadku. widzę. Nie wiem, co się dzieje tam. Jest git. Oj, kurde, mi zepsuł cały plan. Cały misterny plan mi zepsuł teraz. Nie ma jak chcesz. Cały plan w pizdu. No, cały plan w pizdą, trochę tak. No, bo miałem fajny pomysł, ale niestety mi go trochę popsuł. Okej.
Nie mam jak tego sfollowować. O, no, proszę, proszę, super, super, super. Sperdżuję go, ustabilizujmy. Fajna walka, realnie dobra walka. Mocni byli, no. Oni Tylko naprawdę teraz tak. ogarniali. Oni Mhm. ogarniali. Ta, No oni i byli ty dobrzy. się, nie? Ta. No siedziałem na impie... 760 koła! Ej, na dobrych ludzi dzisiaj. No i creme de la creme, czyli w mojej opinii aktualnie najmocniejsza broń na Hellgate, czyli Root Collar. Gameplay jest niesamowicie prosty, ponieważ wszystko co musisz robić, to używać Q najpierw na jedną osobę, później na drugą. Tak samo, używasz W i autoatakujesz jedną osobę, dorzucasz Q-ska, później autoatakujesz drugą osobę, dorzucasz Q-ska i tak w kółko rozbijasz presję na dwie osoby. Aż przyjdzie moment, w którym dany przeciwnik ma low HP, rzucasz E, wyłączasz mu całkowicie leczenie i dobijasz go do zera. W międzyczasie oczywiście używasz swojego hełmu, czyli ograniczasz leczenie przeciwnikowi. Oczywiście później używasz potki palącej, przez co znowu ograniczasz leczenie przeciwnikowi i tak się gra. I naprawdę to jest zupełnie wszystko, żeby wygrywać. Oczywiście, gdy sytuacja jest trochę cięższa, przeciwnicy was mocno dojeżdżają, nie radzicie sobie z DPS-em, odpalasz klatę, żeby odepchnąć swoich przeciwników, ewentualnie swapujesz ją na drugi spell, gdy przeciwnik jest na range'a, przez to masz darmową defensywkę. Buty palisz w momencie, gdy musisz lekko dogonić przeciwnika i zwiększyć obrażenia, ponieważ buty również zadają DPS i na chwilkę znikasz z mapy, gdy ich użyjesz. Ale też mają bardzo jedną ciekawą zależność, ponieważ gdy ktoś kastuje skilla w twoją stronę, ma włączony ten cast time, pasek leci i użyjesz butów, ten cast time mu się canceluje, a skill nabija się na cooldown, czyli w 100% kontrujesz jego skilla. Z czego naprawdę warto korzystać, jeśli gracie na one-hand cursy, jeśli gracie na claymory, jak na wiele innych różnych broni. Samo gdy one-shot się w ciebie wbija, Grave próbuje rzucić na ciebie W, ty jedyne co robisz, palisz buty, odchodzisz, jesteś niewidzialny, on nie może cię zautoatakować, i kontrujesz jego engage. Oczywiście później warto rzucić E od razu, z tego względu, że go odpychasz, przez to budujesz dystans pomiędzy sobą a one-shotem i w ten sposób wygrywasz walki. A jak jakimś cudem ten Grail cię dołapie, masz drugiego skilla na kapuzie, przez to od razu się cleansujesz i ewentualnie pierwsze spotkę, jeśli jej potrzebujesz. I dalej brawlujesz przeciwników. Nie ma nic prostszego, build jest niesamowicie mocny, także co? Zachęcam do oglądania. O, nice. Super. No musiałem zerwać staka niestety. Nie wiem, czy te mage roby tak not gonna lie nie będą lepsze, bo wtedy nie musisz w ogóle perdże Się cofnę. O, może? Może? Super. Pięknie dopaleni. Bardzo ładnie. Na sam koniec ślicznie siadło. Good fight. Żeby I nie dawaj, uciekło. lecimy dalej. Milion dropnął. No i ten to zwrócił, nie? Odepchnąłem cię, on gra linka. Dobra. Czekaj. Musiałem sobie go odepchnąć trochę. Aha. Spróbuj. Proszę. Dobra, jest git. Ale ten Nie healer, wiem, czy to... Jak go nie zabijesz szybko, to nie wiem, czy stabilizacja... Nie, będzie. teraz mnie zabije. No właśnie, No. właśnie. O, jak źle. Od samego początku zagraliśmy to źle. Tak szczerze, od samego początku zagraliśmy to źle. To nie wchodzą we mnie. Okej. Dobra, przeskoczył mnie. Teraz muszę spić reskę. Dobra. Okej. W miarę safe. Dobra, jeden leży, okej. Jednego wyciągnęliśmy, No. jest dobrze. Bez CDK byli w ogóle, w sensie sperżowałem mu staki. Tak. Teraz on będzie mnie bił, ale on nie ma wystarczająco depsa, bo nie ma swojego duo. No idealnie, tak szczerze, idealnie. Kombat podbity. Not that bad. Gigapotę ma, ten też ma gigapotę. Okej. Wypchnę go dla dystansu. Jeszcze raz, oj, teraz się wepnął tu. Wypchnę go jeszcze raz. Dobra. Spiłem reskę, spinzowałem się. No i teraz pytanie, czy my to dożyjemy? Okej, chyba to dożyjemy. Dobra, jeden leży. Teraz kwestia tego gnoja drugiego dobić. O, stary. Rozumiesz, buildy za 200 000 musimy się tyle napocić, żeby to wygrać. Wstanął jeszcze, powiedziałem. Dobra, jeden ma perdża, drugi ma perdża. No trochę mnie poperdżują na pewno. Ty masz linkę? Nie masz linki. Okej. Który spali? Jeden spalił. Zaabuzuje drugiego. Okej. I teraz muszę po prostu rozkładać staki. Albo w sumie nie muszę. Przecież mogę go zabić. Nie no, ta broń jest głupia. Realnie ta broń jest głupia. Okej. Chyba po prostu WP, Też mi bo się nie tak ma to wydaje. dla mnie zastosowania. Też mi się tak wydaje.
Dobra, dorzucę Q-ska. Bardzo dobrze przez double stackowani są. Nie wiem jak oni odreszą teraz tą presję. O i teraz rzucił odbitkę, nie? No nie wiem, dziwne. Trochę nie widzę na to jakiegoś super zastosowania. Dobra i pyk! Super, super, super. No nie no, ale to jest broken, stary. Realnie to jest broken. Kersy są przesadzone. Okej, no ładnie ich stakuje na razie. Ładnie ich stakuje. Okej. Dobra. Dobra. Muszę Czyli rzucić nie- szatę, bo już ogromną no. presję dostawałem. Zabrałowałby cię. No, też mi się wydaje, że mnie dobrał brawo. Ja wepchnąłeś go. Ja mam 10 sekund. Okej, healer odpuszcza, co? Odchodzą. Ciekawe. A, idziesz w tą masz, stronę pobiegł. O, padł. Dobra, ja myślałem, że on będzie skracał do depsa, dlatego rzuciłem potkę w ten sposób, nie? To było dziwne. A Santa to w ogóle jest dobry gracz, jak kojarzę, nie? Rzucę mu debuffa. Oj, bo on wyskoczył, nie fajnie. Odrzucę go, Fajnie, żeby że ci mi nie z tego stakował. wyskoczył. Mhm. Presję im rozkładam dosyć porówno. Okej. Ten mi teraz zniknął. Okej, oni się już wykrwawiają, oni się już blidują. I debuffa rzuciłem na heala. Bardzo, oj, no nie, oni już tutaj nie mieli co zrobić, stary, już nie mieli co zrobić. Pięknie, stary, pięknie. Ślicznie. Mega szybciutko. W kwestii carvinga nie ma co za bardzo się rozpowiadać, z tego względu, że grasz tak naprawdę dosłownie tak jak Claymorem. Z tą różnicą, że z E nie musisz się przyciągać do przeciwnika, tylko możesz użyć go w jakikolwiek miejsce chcesz. Przez to najlepiej, żebyś E używał w dwóch przeciwników jednocześnie, co oczywiście zwiększa presję na obydwu osobach. Później najlepiej również użyć Q, a następnie W znowu w dwie osoby. Przez to presja jest niesamowicie ogromna. Możesz to swallowować hełmem, czyli Hood of Tenacity, który zmniejsza leczenie, jak i Hellfire Potą, która również zmniejsza otrzymywane leczenie. A budów używasz po to, żeby przebić przeciwnika i zmniejszyć jego defensywę. To jest dosyć prosta sprawa. Tym buildem po prostu się brawlujesz. Bijesz jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. To jest cała dosłownie zasadowość. Oczywiście też możesz korzystać z combo, czyli odpalasz klatę, później używasz F przeciwnika i cały czas go wypychasz od healera. Oczywiście nie działa to zawsze z tego względu, że przeciwnik może mieć szatę maga, ewentualnie również może mieć Purity Roba, przez co to po prostu nie zadziała. Aczkolwiek jeśli twój przeciwnik akurat tego nie ma na cooldownie lub nie ma tego w secie, na spokojnie możesz tego używać. I w sumie jeśli chodzi o Kerminga, to tak naprawdę tyle, bo ta broń jest naprawdę dosyć prosta. Ale jeszcze dorzucę wam jedną prośbę, ponieważ możecie kliknąć podbij pod materiałem, to znacznie zwiększy jego zasięg i mi oczywiście również bardzo pomoże. A no i oczywiście rozdamy wam w giveawayu jakiś item za 5 milionów, albo co. Wystarczy, że wpiszesz nick w komentarzu i to wystarcza. Od razu w ciebie wchodzę. Fair enough. Nie mam jak ci ich... O, czekaj. Okej, super. Przerwałem jednemu. Drugi w ciebie leci. Tamtego zioma nie mam. Masz solo. Ale soluwa z rękawicami żyję. to też jest... No ja wiem. Ale miałeś Proszę. lepiej niż gorzej na tej zasadzie, nie? Dobra. O Jezu, ała. Dobra. No. O, stary! Dobra. Teraz mogę w healerka podejść. I teraz healer myśli, że on ma ogromną presję. I teraz wejdę w depsa. Dobra. Ślicznie. Oj, sorry. Dobra, jest git, trzymamy się. Dziadek do mnie Nie dzwoni. wiem. Bo jest... Okej, trzymamy się, I guess. Chodź tu. Nie. Idę. No i dupa. Kurwa. Powinniśmy to wygrać. Nie mam pojęcia, co tam poszło nie Powinniśmy tak. to wygrać. W sensie, Mhm, powinni... totalnie. Libesa? Nie masz Libesa, nie? On mnie teraz chyba zajedzie. A nie? Miałeś trochę Nie, leczenia? nie. Okej. Dobra. Ten... No jest lipa, nie? Jest totalna lipa. On nie ma many, to jest nasza przewaga teraz. Na 1000 pingu, jak tak się uda... źle. Będzie cud, nie? Jest tak źle. Ale oni też mają źle, Okej. Dobra. Healer musi podejść. Nie. Jak blisko, ale Perdżo odpalił. Dobra. Trochę sobie go poprawluję. Widzę, że Deps jest na low. Chciałem się w niego zaraz obrócić. Nie będzie, ale nie jeszcze nie będzie. mam jak. Mhm. Czekaj. Dobra, healer leży. No co ty, że na 2000 pingu. No co ty. O. Już tam będzie szukał po tobie powoli. Dobra. Okej, On wiesz, bardzo co będzie ładnie. chciał zrobić. Wypchnięcie na szacie. Wiem. Nie, I właśnie nie, ci to robi. nie.
No i cię właśnie zbombił. No nie mogę. Unlucky. Ale nic nie mogę zrobić na ten build. No musisz mieć Holy Blessa na to. I to jest ostatnia twoja możliwość. Deska ratunku, dobra, zabiłem jednego. 3 sekundy do klaty. 2. 1. O! 0 HP ma, 0 HP ma. Dosłownie ma 0 HP. O kurwa, 0 HP mamy obydwoje. Obydwoje mamy 0 HP. Obydwoje mamy 0 HP. O stary. To? Czym on mnie zabił? Czy on miał slasha na W? No O, tak, fuck. no... Animację widzę. Ale tak, bez kitu, on się dociągał, on butami zabił. No. Ja dupia. Czy ja naprawdę umarłem przez buga? Znaczy, jak, Butami jaki zabił. błąd? Jaki błąd? To jest przecież zamierzona mechanika. A ten Nie link wiem. do Discorda działa? Zobacz, wkleiłem na czat. No możesz. Szyszka w ogóle to jest. Okej. Dobra. No powiem ci tak, to już jest GG, Już nie miałem jak tego wygrać. Tylko proszę, no nie mogę, mam cooldowny, dobra, super. No, w sensie, no, nie mieli, po prostu, no mieli takie sety, że nie mogli tego wygrać, no. I ta broń to jest naprawdę, w mojej opinii, ukryta meta, z tego względu, że, no zaspoileruję lekko, wykręciliśmy na niej największy win rate wszystkich broni, którymi graliśmy. Założenie jest niesamowicie proste. Jedyne co robisz, wchodzisz full healera i nic więcej. Po prostu cały czas go abuzujesz. Ale też jest parę fajnych komp, które możesz zrobić. Jak widzisz, często w materiale robię tak, że używam W i E, przez co przeciwnik ma roota i jego dotki się przedłużają. A te dotki powodują, że on nie może używać Q, przez co on nie do końca może się leczyć, gdy ma nałożony ten efekt. I po tej rotacji albo go zabijesz, albo zostanie mu mało HP, ale spokojnie, ty będziesz cały czas używał Q, więc przy następnej rotacji on będzie miał około 50% HP, po czym rzucasz W i potkę palącą. Przez to przeciwnik już ma na tyle dużo presji, że nie jest w stanie tego odleczyć. Ale okej, mówiłem wszystko na temat założenia, gdy przeciwnik może ci z tego wyskoczyć, może z tego wyblinkować, może po prostu zmienić pozycję, przez to te dotki nie trwają wystarczająco długo. Ale jeśli nie ma żadnego wyskoczenia, od razu rzucasz W, E, potka i spamisz Q-skami, wszystkimi autoatakami, walisz po prostu co masz. I 90% ci daje na to, że zabijesz przeciwnika w ten sposób. Zresztą cały gameplay możecie zobaczyć, bo prawdopodobnie widzicie go teraz, jak i zaraz, także miłego oglądania. Ale też jedna bardzo ważna rzecz, zapomniałem wam o tym powiedzieć. Ponieważ, jeśli widzisz, że dwóch przeciwników się zestakuje, nie zastanawiasz się, od razu rzucasz W, E, Q, całe combo, ponieważ bijesz dwóch naraz. Po takiej presji nie masz szans, że jakikolwiek przeciwnik to odleczy. Albo kompletnie zerwą walkę i się zresetują, albo umierają. No możemy się po prostu wysypać na następnym CDK-u. Trzeba ich po prostu skajtować. Ale presję fajną nakłada. Prawie jeszcze padł. Aha. Nie miałem cedeków, żeby go zolinować, to prawda. Ale tak, było blisko. Dobra. Okej. Musi się Presję ma wycofać. obrzydliwie dużą. Super. Ej, dobra. Nie sądziłem... To jest coś dziwnego. Nie sądziłem, że Badonem jestem w stanie przedepsować Depsa? W sensie nie waląc w healera, bo wiecie, jak walisz w healera, to jest ten duży plus, że przerywasz mu cast skilli, nie? Ale że Depsa zabije? To było dziwne, nie spodziewałem się. Dobra, teraz mu jeszcze dowalę, ma debuffa, plus jeszcze cały czas go potka bije. Super. I następny cedek, on już może mieć bardzo ciężko. Szkoda, że nie mogę bić obydwóch naraz. Byłaby sytuacja idealna. Teraz, ajajaj, nie przepnął. Ja. Musiał wydefować swojego healera, musiał go defnąć. Ale healer też już ma problemy z maną, ja go w ogóle doperżuję, żeby też nie miał za ciekawie. Trochę go tam doperżowałem, teraz we dwóch rzuciłem, okej. Odskoczę mu z butów, żeby nie miał na mnie agro w ogóle przez chwilę. I teraz pytanie, aha, on się z Ewy leczy. Dobra. Zizowałem cię. Ale on strollował, on bardzo długo stał w mojej chmurze. Znaczy oni i tak by przegrali, bo healer już nie ma many. Ale bardzo długo... Nie musimy się tak brawlować. Ja bym też chciał jedną rzecz, pytanie, czy ja mam złą pasywę? Pasywę mam dobrą, ale ja bym chciał trochę regenu many. Już mniej więcej wiem jak gra healer. Trochę bym sobie przeregenerował rzeczywiście. Dobra, healer już spalił buty. Już masz perdża? Okej, Tak. super. Rzucił Grałem po Holy Blessa prostu na na Depsa. wchodach, nie lubię. puszczać. Ja musiałem puścić tego, perdża w healera, żeby go teraz zabić. Zajebiście. Good fight. Good fight. No nie?
No i dobra, finalne podsumowanie wygląda dosyć specyficznie, ponieważ na Badonie mieliśmy największy winrate, na Root Callerze drugi największy winrate, a na Impie jedynie 52%, ale już wam tłumaczę, ponieważ nie jest to tak zero-jedynkowe jak się wydaje. Gdy graliśmy Badonem, trafialiśmy na więcej niedoświadczonych graczy, a gdy graliśmy Impem, trafialiśmy na graczy, którzy mają 250 000 infami, nawet 300 000 infami, czy tam nawet 401 się trafił. Więc trafialiśmy na topowych przeciwników, przez to nie byliśmy w stanie wykręcić więcej niż 52% winrate'u. Także generalnie Hellgate'y są bardzo zależne. To nie jest tak, że codziennie będziesz miał dobry winrate, to nie jest tak, że codziennie będziesz trafiał na wybitnych przeciwników, przez co ten winrate będzie spadał. Myślę, że mocno zależy to od tego, w jakich godzinach grasz oraz oczywiście w jakim dniu. Ale całą tabelę widzicie i co ciekawe, za sety ja zapłaciłem około 35 milionów, Xavix podobnie, a profitu mieliśmy jedynie 30 milionów. Z dodatnim winrate'em. Co prawda niedużym, bo łącznie 62%. Niestety Carving oraz Imp nam dosyć mocno zaniżył, tak jak i no częściowo Claymore. Claymore był w miarę równo. Ale nawet jeśli wygrywasz więcej niż 50%, dalej niestety jesteś na minus, zakładając, że każdy twój build będzie kosztował około tych 800 000. Także jak mam być zupełnie szczery, albo grasz metą i cały czas wygrywasz, wykręcasz winrate około 80-90%, wtedy rzeczywiście jesteś na plus, nie na zero, tylko na plus. Ale jeśli chcesz pokombinować, pobawić się, to już tak kolorowo nie będzie. Chyba że oczywiście zagrasz buildami za 300 000, aczkolwiek to też nie ma za bardzo sensu, ponieważ przeciwnicy w 4-3, 5-3 setach, w meta buildach, drogich itemach po prostu cię zjedzą. Niestety w Albionie to jest tak, że cena równa się jakość i niestety nie kupisz niczego bardzo dobrego w niskiej cenie. Także jeśli lubisz grać PvP, lubisz grać PvP duo, to naprawdę serdecznie ci polecam, ale jeśli chcesz zarobić, to nie jest dobry pomysł. Wspominając stare czasy, na Hellgate'ach kiedyś fioletowa skrzynka dropiła około 1 000 000 silvera, podczas gdy teraz, gdy dropnie 300-400 000, to już jest dobrze, a 600 000 to jest wow. Przykładowo legendarna skrzynka dropnęła nam jedynie 1 700 000, podczas gdy kiedyś te skrzynki dropiły po 3, 4, a nawet i 5 milionów. Także loot niestety strasznie się zmienił na Hellgate'ach, oczywiście na minus. No tak, ale dodajmy więcej loota do pomarańczowych stref. No i później mamy fikołka w postaci Hellgate'ów. Oczywiście też warto zaznaczyć, że my tymi brońmi praktycznie nie graliśmy. To był pierwszy raz, gdy je używaliśmy od tak naprawdę roku. Z wielu z nich w ogóle nie korzystaliśmy, także to też bierzcie przez poprawkę, ponieważ gdybyście pograli tymi buildami troszkę dłużej, lepiej zrozumieli, jak one dokładnie działają, co kiedy zrobić, wtedy ten winrate rzeczywiście mógłby wyglądać troszkę lepiej. Ale niestety próg wejścia jest spory, ponieważ grając na niskiej infamii trafialiśmy na ludzi z bardzo wysoką infamią, przez to bardzo szybko musieliśmy się adaptować i dostosowywać do bieżących reali. Także co, ja wam serdecznie dziękuję, zapraszam na codzienne streamy około 16:35, także co, siemka.